jeśli myślimy o drugim, o pomocy drugiemu, to jest zawsze Ducha Świętego. Pomyślcie tak, ile takich natchnień w ciągu dnia, w ciągu miesiąca, w ciągu roku zmarnowaliśmy, które pochodziły od Ducha Świętego. Stąd Ojciec Święty mówi, na początku to z włoskim miał, nie to, że miał trudności, ale brakowało mu słów i wtedy tak zawsze dowalił, że Włosi klaskali, ale potem im to było głupio. Mianowicie on mówi tak, najgorzej to taki staw, taka woda, no i szuka tu słowa, o, śmierdząca, która nie ma żadnych dopływów. Nikt tam nie chce nawet palca zamoczyć. Mówi, a Duch Święty to jest odwrotnie. To jest wiele dopływów i odpływów. I ta woda jest piękna, ona jest klarowna. Przy niej każdy się chce zatrzymać. Jeśli będziemy poddani Duchowi Świętemu, jeśli będziemy poddani tym natchnieniom, a mówię wam, to bardzo jest łatwo rozgraniczyć, kiedy działa Duch Święty, a kiedy moje ego. Bo jeśli się zubażam, jeśli to mnie kosztuje, to jest naprawdę od Ducha Świętego. A jeśli to tylko mnie zaspokaja, to trzeba się pytać, czy to jest właściwe. Ja nie wiem, czy 2 lata temu wam opowiadałem, bo już nie pamiętam, kiedy to się zdarzyło, ale spowiadam o 15 w Kościele Świętego Ducha, to jest tuż przy Bazylice. Ten kościół wypełnia się na koronkę, wypełnia się, bo jest zaraz potem droga krzyżowa, każdego dnia jest pełny kościół ludzi. A na wprost jest tak jeden z najbardziej znakomitych hoteli, Columbus, gdzie zatrzymują się prezydenci, ministrowie i około godziny 3 wychodzą po obiedzie właśnie na stronę kościoła i bardzo dużo z nich wchodzi, się dziwi, kościół otwarty, koronka. I wyobraźcie sobie, już widziałem taką panią, która wiele razy klękała, akurat jest konfesjonał, jest przez szybę, więc ją widziałem, odmawiała koronkę i tak sobie nieraz myślałem, Boże, jaka pobożna kobieta, dość młoda i ciach weszła do konfesjonału. Wyspowiadała się, ale tak się wyspowiadała, że byłem taki malutki przy niej, bo jej grzechy, no ja bym nie pomyślał o tym, że to jest grzech. I na koniec mówi, ale ja nie mogę otrzymać rozgrzeszenia. No jak to nie możesz otrzymać? Bo jestem muzułmanką. Ja mówię, ochrzczę cię. Taka cisza była jak teraz. I ona tak myślała, czy tak, czy nie. I wtedy wiecie co? 98% byłem przekonany, że wyjdę, jeśli tylko się zgodzi o ochrzcz. Ale zostały te 2%. Zacząłem się zastanawiać, gdzie ją zapiszę, że jest ochrzczona. Wszystko pozamykane, kancelaria. Jak to zrobić? I ona troszeczkę tak, widać było, że była przekonana, ale brakowało tego ostatniego słowa. Tak, już sobie pomyślałem, wyjdziemy, podejdziemy do kropielnicy, gdzie tam ludzie wchodząc do kościoła się żegnają i ją ochrzczę. I powiedziałem, wie pani co, może jutro, bo zapiszemy. Zapomniałem, że nawet tego w księgach nie można zapisać, bo zabiliby ją. Następnego dnia już nie przyszła. Za tydzień nie przyszła, za miesiąc nie przyszła. I kiedyś opowiedziałem to Ojcu Świętemu. On mówi tak, ojciec, ty musicie wziąć poprawkę z Argentyńczykiem. I mówi tak jak jest. Mówi, ale ty jesteś głupi. Mówi, jesteś taki głupi, bo to było od Ducha Świętego. Bo jest niemożliwe, żeby w kontekście sakramentalnym, w konfesjonale, podpowiadał takie rzeczy zły duch, ochrzci ją. Wyobraźcie sobie, diabeł byłby zadowolony z tego, żeby kogoś ochrzcić. To było od Ducha Świętego. A ty włączyłeś logikę świata, gdzie ją zapiszesz, a gdzie ją ochrzcisz. Mówi, ja już nie raz tak chrzciłem, tylko byłem troszkę mądrzejszy od ciebie. Nie z kropielnicy, tylko pod kran, gdzie jest czysta woda. Tak działa Duch Święty. Noszę to cały czas w sercu, że nie dopełniłem takiego obowiązku Ducha Świętego. A jak, zobaczcie, jak czytamy Ewangelię, pamiętacie tego, który jechał karocą i nie miał mu kto wyjaśnić słów. Przyłączył się do niego, drugi wyjaśnił mu, pierwszy zbiornik wodny i ochrzczenie. Tak działa Duch Święty.